The gopi caught him. I go złapała. The gopi started pulling him. She's telling, I will take you to Mother Yashoda. I gopi zaczęła go ciągnąć, mówiła, prowadzę cię do matki Jasiody. Krishna looked at her and said, don't do that. Krishna spojrzał na nią i powiedział, nie rób tego. He said, I warn you, don't do that. Ostrzegam cię, nie rób tego. The gopi didn't listen. She dragged him and took him to Mother Yashoda. Gopi nie słuchała i zaciągnęła go do matki Jasiody. And she started complaining to Mother Yashoda. She said, your Krishna is so bad. He every day comes and steal butter in different houses. See, today I have caught him. I Gopi zaczęła narzekać matce Jasiodzie, że zobacz, twój Krishna jest tak zły, codziennie przychodzi teraz masło z mojego domu. Zobacz, dzisiaj go złapałam. Mother Yashoda starts laughing. I matka Jasioda zaczęła się śmiać. The gopi says, I am so serious, why are you laughing? Ale Gopi powiedziała, ja jestem taka poważna, dlaczego się śmiejesz? Mother Yashoda looks at her and tells, are you okay? Are you alright today? Are you sick? I matka Jasioda pytała, czy dobrze się czujesz dzisiaj, czy może jesteś chora? She says, you must be very tired, go home and sleep. Może jesteś zmęczona, pójdź do domu się przespać. The gopi is saying, I have caught your son red-handed and you're telling me to go and sleep. Ja mówi, nie, ja złapałem przecież twojego syna na gorącym uczynku, on kierat masło. Yashoda tells her, look whom you have got. A Jasioda mówi, zobacz, kogo przyprowadziłaś. And the gopi turns. Gopi się odwraca. In place of Krishna, Zamiast Kryszny, her own son was standing over there. był tam jej własny syn. So the gopi was completely confused. He said, how did you come here? Zupełnie oszołomiona. I had caught Krishna. Pytała, jak ty tutaj przyszedłeś? Ja złapałam Krysznę. So the gopi was completely confused and walked out of the house. Gopi była zupełnie oszołomiona i wróciła do domu. As she was walking out with her son, Kiedy wracała z powrotem do domu z synem, she suddenly turned back and saw nagle odwróciła się i zobaczyła, her son was not there, Krishna was there. że to nie, jej syna nie było, a był tam Kryszna. She was completely confused. She said, how did you come again? I była zupełnie oszołomiona i zapytała, jak ty tutaj się pojawiłeś znowu. Krishna told her, I had warned you not to take me to Mother Yashoda. I ja, Kryszna powiedział, ostrzegałem się, żebyś nie zaprowadzała mnie do matki Jasiody. He said, next time you bring me to Mother Yashoda, instead of your son, I will become your husband. I następnym razem, jak przyprowadzisz mnie do matki Jasiody, zamiast twoim synem stanę się twoim mężem. So the gopi was completely scared and she ran away. Gopi się bardzo przestraszyła i uciekła. One time, when Krishna was very small, Pewnego razu, kiedy Kryszna był bardzo mały, he and Balaram, on i Balaram they came out of Nanda Bhavan wyszli z Nandabhavan early in the morning. wcześnie rano. This was just the beginning of the spring season. To było na początku wiosny. So as soon as they opened the doors of Nanda Bhavan, Jak tylko otworzyli drzwi Nandabhavan, a butterfly came flying and sat on the head of Balaram. pojawił się taki latający motyl i usiadł na głowie Balarama. It was an orange color butterfly. I to był motyl w kolorze pomarańczowym. So when Krishna saw the butterfly sitting on the head of Balaram, he got very angry. Kiedy Kryszna zobaczył, że ten motyl siedzi na głowie Balarama, bardzo się rozgłosił. Both the boys were about 1.5 years old at that point. Oni w tym czasie mieli gdzieś po 1,5 roku. So Krishna started shooing the butterfly with his hand like this. Kryszna zaczął odganiać tego motyla w ten sposób. So Krishna was thinking, how can this insignificant butterfly sit on the head of Balaramji? Jak ten Kryszna zaczął myśleć, jak ten nieznaczący motyl może siedzieć na głowie Balarama. Balaram, the supreme personality of Godhead. Balaram jest najwyższą osobą Boga. So when Krishna was doing like this, Kiedy Kryszna machał w ten sposób, suddenly the butterfly flew from the head of Balaram nagle ten motyl and sat on Krishna's finger. odpłynął z głowy Balarama i usiadł na palcu Kryszny. So when the butterfly sat on Krishna's finger, Krishna got really scared. A kiedy ten motyl usiadł na palcu Kryszny, Kryszna się bardzo przestraszył. Because he was a small child and the first time butterfly was sitting on his hand. Ponieważ był bardzo małym dzieckiem i pierwszy raz motyl usiadł mu na palcu. And Krishna could not move. He was just standing like this and he started shouting and for help. Kryszna nie ruszał się i był bardzo przerażony i zaczął wołać o pomoc. So Balaram saw this and he started, waving his hand and trying to shoo the butterfly away. I Balaram zobaczył to i zaczął odganiać tym motylem machając. And no matter how much Balaram was trying, the butterfly was not moving only. I jak niezależnie od tego, jak bardzo Balaram próbował, to ten motyl się nie ruszał. It was stuck on Krishna's hand. Trzymał się na dłoni Kryszny. When a living entity gets shelter of Krishna's hand, why will he leave?
Kiedy żywa istota przyjmie skłonienie ręki Kryszny, to dlaczego miałoby odejść? And Krishna started shouting for help, and Balaram also started shouting for help. I Kryszna zaczął wołać pomocy i Balaram również zaczął wołać o pomoc. So all of Krishna's friends, all the Gopas came running there, I wszyscy and they tried Kryszny zaczęli przybiegać i próbowali to shoo away the butterfly. odgonić motyla. But the butterfly was not moving only. Ale ten motyl nie poruszał się. And suddenly, as these boys were trying so many things with this butterfly, thousands of other butterflies started flying. I tak jak ci chłopcy próbowali odgonić motyla, nagle pojawiło się tysiące motyli. And all different colorful, different color butterflies. I te motyle były w różnych kolorach. And they started sitting on all the boys. I zaczęły siadać na wszystkich chłopcach. They were sitting on the head, they were sitting on the shoulders, they were sitting on all over the body of all the boys. Na głowach, na ramionach, na ciele, na całych ciałach chłopców. Now all the boys were completely bewildered. They didn't know what to do. I ci wszyscy chłopcy byli bardzo szaleni i nie wiedzieli co robić. All of them were standing like statues. They could not move. Znieruchomieli jak posągi, nie ruszali się. And then they started shouting for help. I zaczęli wołać o pomoc. So when Rohini and Yashoda, they heard the shout of the boys, they came running out. Rohini i Yashoda usłyszały te krzyki chłopców, zaczęły biec tam. So they saw these boys were filled with butterflies, thousands of butterflies sitting on all of them. I zobaczyły, że na tych chłopcach siedzą tysiące motyli. So initially Rohini and Yashoda started laughing and they started going and trying to sway away the butterflies. I Rohini i Yashoda zaczęły się śmiać i odganiać te motyle. And as they were shooing away the butterflies, Jak odganiały te motyle, all the butterflies went and sat on them also. te motyle również przesiadły się na nie. And there was a total chaos in number one. Nobody knew what to do. Nikt nie wiedział co robić. I'll tell one last story. I opowiem jeszcze jedną ostatnią historię. This is a story that we all know, but there are some details which we may not know. To jest taka historia, którą znamy, ale niektórych fragmentów możemy nie znać. One time, there was a lady in Mathura. Pewnego razu była w Maturze pewna pani. She used to sell fruits. Ona sprzedawała owoce. So this lady, she came to know about Krishna and Vrindavan. I ona dowiedziała się o Krysznie i Vrindavan. So she decided to go to Vrindavan to sell fruits. Zdecydowała, żeby pójść do Vrindavan i sprzedawać tam owoce. She just wanted to have one darshan of Krishna. Chciała po prostu raz zobaczyć Kryszne. So she was selling fruits all over Vrindavan. I sprzedawała owoce po całym Vrindavan. And constantly calling out for small children to buy fruits. I bezprzerwnie wołała, żeby małe dzieci przychodziły kupować owoce. She was so absorbed in Krishna Tak była zaobserwowana Kryszną, that instead of saying buy bananas, buy mangoes, buy apples, she started saying buy Govinda, buy Damodar, buy Madhav. zamiast wołać kupujcie owoce, tak, kupujcie banany, mango i tak dalej, zaczęła wołać kupujcie Govindę, kupujcie Madhawę, kupujcie Damodara. So she was roaming around Vrindavan. One day she roamed around, she couldn't see Krishna. Second day she roamed around, she couldn't see Krishna. Chodziła przez cały dzień po Vrindavan i nie mogła zobaczyć Krysznę. Third day, chodziła drugiego dnia po całym Vrindavan i też nie mogła go zobaczyć. I trzeciego dnia the third day she decided, if I don't see Krishna today, I won't come back. zdecydowała, że jeśli dzisiaj nie zobaczy Krysznę, to już nie wrócę. She started intensely roaming around Nandabhavan. I zaczęła intensywnie chodzić po całym Vrindavan. That day, Krishna heard her calling for fruits. I tego dnia Kryszna usłyszał jej wołanie sprzedaży owoców. Krishna wanted fruits. I Kryszna chciał owoców. So he ran outside the house. Wybiegł z domu. He had seen Mother Yashoda do barter, exchange for fruit she would give grains. On widział, jak matka Jasioda tak wykonywała handel wymienny za zboże, dostawała owoce. So Krishna put his hand inside the sack of grains and lifted a handful of grains. I Kryszna włożył rękę w worek z ziarnem i wyjął garść ziarna. Krishna was a very tiny child. Kryszna był bardzo malutkim dzieckiem. So his hands were very small. I jego rączki były bardzo małe. So he first of all got very less grains in his hand. No i po prostu miał bardzo małą ilość tych ziaren w ręku. But as he was running towards the door, all the grains were falling off from his fingers. I kiedy biegł do drzwi, to wszystkie te ziarnka wypadały mu z rączki. And when he reached the door and he saw, when he reached this lady, I kiedy dobiegł do tej pani, he said, I want fruits. i powiedział, chcę owoców.
This lady looked at Krishna, she was so touched. She asked him, I'll give you fruits, but what will you give me? Ona zobaczyła Krishna i była tak pod wrażeniem, powiedziała, dam ci owoców, a co ty mi dasz? Krishna told her, I have lots of grains to give you. A Krishna powiedział, mam ci do dania dużo ziarna. And then he opened his fingers. I otworzył dłonie. There were only 2 grains in his I hand. były tylko 2 ziarenka w ręczce. So Krishna was confused. He said, where did all the grains go? I Krishna był zakłopotany, gdzie te wszystkie ziarna się podziały? The gopi said, no problem, give me those 2 grains. She took those 2 grains from Krishna. I Gopi powiedziała, nie ma problemu, daj mi te 2 ziarenka. I ona wzięła je od Krishna. She told him, this is too less to give you fruits. Ona powiedziała, to jest za mało, żebym ci dała owoce. So then she said, I will give you fruits on one condition. Ale dam ci owoce pod jednym warunkiem. She said, you call me mother once. Nazwij mnie matką raz. You call me mother once, then I'll give you fruits. Jak mnie raz nazwiesz matką, to dam ci owoce. Now Krishna was very scared. Krishna teraz był bardzo przestraszony. Because Mother Yashoda had told him not to talk to strangers. Ponieważ matka Jashoda powiedziała mu, żeby nie rozmawiał z obcymi. And here was a stranger who was telling him to call her mother. I to była obca osoba, która prosiła, żeby nazwać ją matką. But he also wanted the fruits. Ale on również chciał owoców. So he looked around like this to see if anybody is looking at him. Rozglądał się na boki, czy nikt nie patrzy na niego. And when he saw nobody is there, Kiedy zobaczył, że nikogo nie ma, he said, Mother. And then he jumped on her laps, sat on her lap for one moment. i zawołał do niej matką i usiadł na jej kolanach na chwilę. And after one moment he jumped out and he said, now give me fruits. I natychmiast zeskoczył i powiedział, teraz daj mi owoce. This lady was completely bewildered. Ta kobieta była zupełnie oszałamiona. She never ever thought that Krishna will actually sit on her lap also. Nigdy nie pomyślała, że Krishna będzie siedział na jej kolanach. She only told him, call her mother, that's all. Chciała tylko, żeby nazwał ją matką, to wszystko. Krishna on his own he went and jumped on her lap. A Krishna sam siebie wskoczył jej na kolana. So this lady started giving him fruits. I kiedy zaczęła dawać mu owoce. Practically all the fruits she had, she put in Krishna's hand. Krishna was holding his hand like this. I wszystkie owoce, które miała, dała Krishnie. Krishna je trzymał tak. He took the fruits and he started jumping, dancing, and he walked inside his house. I Krishna zaczął tańczyć i skakać i wrócił z powrotem do domu. And inside the house, Krishna started distributing the fruits to all the gopis. I Krishna wewnątrz domu zaczął rozdawać owoce wszystkim gopi. He was giving one fruit to every gopi. Dawał jeden owoc każdej gopi. Though he was giving so many fruits, still the fruits were not getting over only. I pomimo tego, że rozdał tak wiele owoców, to te owoce nie znikały. In the meanwhile, the lady outside the house, she was so stunned. She remained sitting there all day till evening. I ta kobieta na zewnątrz domu była tak pod wrażeniem, że siedziała tam przez cały czas do wieczora. She was in a total state of samadhi. Była w całkowitym stanie samadhi. Completely absorbed in that one moment that Krishna spent sitting on her lap. Była całkowicie zaobserwowana tą jedną chwilą, kiedy Krishna siedział na jej kolanach. She just couldn't get up from there. Nie mogła po prostu odejść. So it was late evening, somebody came and shook her and she said, it's time to go home. I wieczorem ktoś podszedł do niej i tak ją obudził z tej medytacji i powiedział, droga Pani, już trzeba iść do domu. So she got up, took the basket on her head and walked away. Położyła kosz na głowie i odeszła. So when she reached the banks of the Yamuna river, Kiedy doszedła do brzegów Jamuny, she saw that the basket was feeling very heavy. zauważyła, że ten kosz jest bardzo ciężki. And then she put the basket down and she saw it was filled with unlimited types of jewels and rubies and all kinds of diamonds. I zauważyła, że ten kosz był wypełniony olbrzymią ilością rubinów, diamentów i innych kosztowności. This lady was thinking, I pomyślała, in front of the jewel of Krishna's love that I experience, what are these jewels? jaką wartość mają te klejnoty w porównaniu z tym klejnotem miłości Kryszny. She said, I've got the greatest jewel of Krishna Prem. Ja otrzymałam największy klejnot miłości do Kryszna Prem. She said, these jewels are useless for me. Nawet te inne klejnoty są dla mnie bezużyteczne. She emptied the basket in the Yamuna river I wyrzuciła to wszystko do Jamuny. and she walked away from there. I odeszła. Nobody ever saw this lady again in Vrindavan. I nikt tej kobiety już więcej nie widział do Vrindavan. Imagine what a powerful way of reciprocation Krishna has with his devotees. Wyobraźcie sobie, jaką potężną wymianę miłości ma Kryszna ze swoimi The wielbicielami. devotees of the Lord are happy remembering the
beautiful pastimes of Krishna I wielbiciele and relishing them. Kryszny są tak szczęśliwi, pamiętając te wszystkie piękne rozrywki i relacje z nim. This is samadhi. I to jest właśnie samadhi. Hare Krishna. Hare Krishna. Any quick questions or comments? Może jakieś pytanie? In the beginning you said those stories about Krishna. Can you comment on like our tendency to make excuses when we are caught on doing something wrong? Yeah. Jakby Prabhu mógł skomentować, bo mamy też tę tendencję, że jak ktoś nas złapie, że robimy coś złego, mamy tendencję, żeby się usprawiedliwiać. So when Krishna does something, it is transcendental. Kiedy Krishna coś robi, to jest transcendentalne. He does it to attract our hearts. On to robi, żeby przyciągnąć nasze serca. But when we make excuses in serving Krishna, Kiedy my przedstawiamy jakieś wymówki w służeniu Kryszny, it's not exactly transcendental. to nie jest dokładnie transcendentalne. So when Krishna does something, any mischief, it pleases the heart. Kiedy Kryszna robi jakieś psoty, to zadowala serce. But when the living entity does mischief, it doesn't please the heart. Ale kiedy używa istota psoci, to nie zadowala serca. The goal of our life is to please Krishna and please the devotees. Celem naszego życia jest zadowolenie Kryszny i wielbicieli. So if by our actions we manage to please Krishna and his devotees, it's great. Jeśli przez nasze działanie sprawimy, że Kryszna i wielbiciele będą zadowoleni, to wspaniale. But any action that displeases the devotees, Ale it's not great. działanie, które nie zadowala wielbicieli, nie jest wspaniałe. Therefore, we should be careful what Dlatego action. powinniśmy być ostrożni. Consequences of action, that's important. Jeśli chodzi o konsekwencje takiego działania. Makes sense. Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki, Jai. Prabhupada ki.